Szwecja była krajem, który żył z wojny i tylko wojnie podporządkowywał całą politykę. Król utrzymywał armię kosztem ubóstwa poddanych. Szwecja musiała rozpocząć kolejną kampanię. Mogła stanąć albo po stronie Rzeczypospolitej, albo Moskwy i kozaków. W połowie XVII wieku Szwecja była krajem, który żył z wojny i tylko wojnie podporządkowywał całą politykę. Była to zasługa króla Gustawa Adolfa, który stworzył silną armię i flotę, wprowadzając powszechny pobór i nowoczesną administrację wojskową. Jednak stałe wojsko wymagało ogromnych dochodów, a Szwecja była biedna. Król utrzymywał armię kosztem ubóstwa poddanych. Kiedy budowano królewski galeon Wasa, zabrakło chleba w Sztokholmie, a liny skręcały sieroty zmuszane do niewolniczej pracy. Szwecja bezwzględnie poszukiwała coraz nowych dochodów, aby zamienić je na żołd dla najemników. Jednym z nich było Morze Bałtyckie. Szwecja była jednym z pierwszych krajów, gdzie zastosowano pobór chłopów i mieszczan do wojska. Wszyscy mężczyźni od 18 roku życia zostali podzieleni na dziesiątki. Każda z nich co roku musiała dostarczyć jednego uzbrojonego i umundurowanego żołnierza. W czasie wojen braki w szeregach uzupełniali najemnicy, którym Gustaw Adolf nie ufał. Byli, jak mówił, niewierni, niebezpieczni i kosztowni. Szwecja chciała po prostu zamienić Bałtyk w swoje wewnętrzne morze. No chciała te wszystkie ziemie, te wszystkie prowincje nadbałtyckie, ujścia rzek, te miasta portowe w Polsce, w Niemczech, w Prusach, w Rzeszy Północnej. Chciała wszystko po prostu mieć pod kontrolą, no bo tam był handel, no bo tam szły towary po prostu w jedną, w drugą stronę, z tego były gigantyczne zyski i tak naprawdę chciała ten Bałtyk zamienić w takie wewnętrzne morze szwedzkie imienia pewnie tam Gustawa Adolfa. To był główny powód, no ta rywalizacja ekonomiczna, to był po prostu powód tego konfliktu naszego ze Szwecją, konfliktu Rzeczypospolitej z Królestwem Szwecji, właśnie te wybrzeża Morza Bałtyckiego, no bo Rzeczypospolita kontrolowała sporą część dojścia do Bałtyku. No, kontrolowała Inflanty, które potem Szwedzi odebrali w 1621 roku, ale potem kontrolowała jednak Kurlandię, kontrolowała Prusy Książęce, które były przecież Lennem, no i Prusy Królewskie. I Szwedzi tutaj próbowali te terytoria zająć. Częściowo im się to udało, bo po rozejmie Starym Targu w 1629 roku no przecież przejęli kontrolę nad głównymi miastami Prus Królewskich. Pobierali przecież cło w Gdańsku, a te cła były niemałe, no mniejsze niż VAT dzisiaj, ale były to konkretne pieniądze. Nie bez przyczyny jest tutaj też rywalizacja dwóch gałęzi rodu Wazów. Konflikt ten w zasadzie pojawił się od 1592 roku, kiedy po śmierci Jana II Wazy jego syn Zygmunt odziedziczył dwa trony: elekcyjny i dziedziczny. Siłą rzeczy w tamtym okresie, zresztą chyba nawet teraz, trudno by było rządzić Szwecją z Krakowa, jak i Rzeczpospolitą rządzi ze Sztokholmu. Wiadomo, że sama obecność króla rozwiązywałaby, czy ułatwiałaby rozwiązanie wielu kwestii, które były trudno rozwiązywalne, czy wręcz niemożliwe do rozwiązania na odległość za pomocą ówczesnych metod komunikacji. To jest jakieś tam
pism, dekretów i posłańców. Trzeba też podkreślić taką sytuację, że Rzeczpospolita w tym czasie była katolicka, natomiast Szwecja protestancka. I tutaj też ani nasza szlachta nie zgodziłaby się na to, żeby król był protestantem, jak też elity szwedzkie nie wyraziłyby nigdy zgody, żeby rządził nimi katolik. No i pewne kuriozum to było, no bo Zygmunt III Waza, nasz król, jednocześnie król Szwecji, jako katolik był głową protestanckiego kościoła Szwecji. Lekki absurd, prawda? Lekki absurd i to oczywiście budziło kłopoty, komplikacje i to było nie do przyjęcia. I to chyba też było podkreślane przez wrogów króla. Karol Sudermański, o którym teraz powiem, bardzo, bardzo dbał, żeby te nastroje antykatolickie podsycać. Od nieobecność Zygmunta Wazy w Szwecji zbuntował się jego stryj Karol Sudermański. Przekonał starszą część arystokracji szwedzkiej, żeby już nie popierała Zygmunta. Snuł bardzo dyskretne intrygi. Zygmunt zorganizował kilka wypraw do Szwecji, żeby tę koronę odzyskać. Nie udało mu się to. Został pokonany i ostatecznie w 1600 roku Sejm szwedzki Riksdag całą tą linię polską Wazów wykluczył od korony szwedzkiej. Czyli Zygmunta i jego potomków. Bynajmniej konfliktu to nie zakończyło, dlatego że zarówno sam Zygmunt, jak i potem jego syn Władysław IV, który został królem Rzeczypospolitej, jak i potem jego młodszy syn Jan Kazimierz, który również królem został, wszyscy oni używali tytułu króla Szwecji, a nawet mieli przy sobie takie szkieletowe, powiedzmy, dwory szwedzkie. To budziło straszną wściekłość i straszną nieufność i było taką wielkim, kolejną przyczyną konfliktu między Rzeczpospolitą a Szwecją. Trzeba też pamiętać o tym, że w 1648 roku zakończyła się wojna 30-letnia, z której Szwecja wyszła zwycięska, z dużą, silną, nowoczesną armią i temu wojsku trzeba było dać zajęcie. Jak mawiał kanclerz Axel Oxenstierna, z uwagi na położenie i sytuację ekonomiczną Szwecji nie stać jest na nieprowadzenie wojen. Dokładnie. Też trzeba pamiętać, że w połowie lat 50. XVII wieku armia szwedzka była po prostu nieopłacona. Szwecji nie starczało pieniędzy, żeby temu wojsku zapłacić. Czyli to nie był tylko nasz problem. Nie. To był problem większości krajów i królestw europejskich. No poza Holandią, gdzie oczywiście te prywatne wojska kompanii wschodnioindyjskich miały pieniądze. Były zawsze na czas opłacane. No ale to były bardzo nowoczesne republiki, to były bardziej wojska korporacyjne niż królewskie. Muszkieter szwedzki, żołnierz podstawowej formacji piechoty z armii Karola Gustawa. Muszkiet lądowy, na piersi bandolier z ładunkami. Pamiętajmy też, że w bitwie ci muszkieterzy osłaniani byli przez pikinierów, którzy odpierali jazdę. Bardzo celni, zawodowi żołnierze. Od 1648 roku Rzeczpospolitą zalewały dwa prawdziwe potopy. Pierwszym było powstanie kozackie Chmielnickiego na Ukrainie, które ogarnęło tereny nad Dnieprem, zrujnowało Wołyń, Ruś Czerwoną, Ruś Białą w Wielkim Księstwie Litewskim. Tatarzy wybierali Jasyr z terenów aż po Wisłę i San. Drugi potop był moskiewski. Kiedy Chmielnicki poddał się carowi w Perejasławiu, ogromne armie uderzyły na Rzeczpospolitą. Wojska koronne i litewskie, mimo zwycięstw pod Szkłowem i Ochmatowem, zaczęły cofać się na zachód. Moskwa zajęła wschodnią część kraju aż po Bóg. Wojska cara stanęły na dzisiejszych granicach Polski i Litwy. W 1661 roku upływał termin rozejmu w sztumskiej wsi z Rzeczpospolitą. Tymczasem Szwecja musiała rozpocząć kolejną kampanię. W istniejącym stanie rzeczy mogła przyłączyć się do konfliktu na wschodzie, stanąć albo po stronie Rzeczypospolitej, albo Moskwy i Kozaków. Czy tego trzeciego, najgorszego potopu szwedzkiego można było uniknąć?
Czy potopu szwedzkiego można było uniknąć? Czy możliwym w ogóle było, żeby Szwedzi z wrogów stali się naszymi sojusznikami? No to jest bardzo ciekawa kwestia, bardzo dyskusyjna i wcale nie wygląda tak, jak je stare podręczniki historii przekazywały. Otóż mamy rok 1651, za niedługo skończy się rozejm polsko-szwedzki i Francja organizuje nam w tym momencie, właśnie w tym roku, kongres pokojowy polsko-szwedzki w Lubece. Bo Francji nie zależy na tym, żeby Polska i Szwecja się biły, to są sojusznicy ich i próbuje ten spór rozwiązać. Problem tylko w tym, że kiedy kongres się zbiera, to Jan Kazimierz zaczyna stawiać bardzo mocne, bardzo twarde żądania. To znaczy nie chce się zrzec oczywiście tytułu króla Szwecji. Mało tego, żąda jeszcze, żeby Szwecja oddała nam Inflanty i przekazała mu 20 000 wojska, którym on tutaj porządek w Rzeczypospolitej zaprowadzi. Nie sądzisz, że Jan Kazimierz w tym czasie mógł być niespełna rozumu? Wszak sytuacja jest w Rzeczypospolitej, mówiąc delikatnie, trudna. Ponosimy serię klęsk w starciu z kozakami, w tym między innymi Batoch. No właśnie wtedy jeszcze nie, bo Batoch był w roku 52, a te rokowania odbywają się bezpośrednio po bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku. I dlatego Jan Kazimierz po prostu czuje się silny, czuje się pewny. On uważa, że to Ukraina już została spacyfikowana. Mamy, pamiętajmy, tą klęskę berestecką, potem mamy ugodę białocerkiewską, kozacy się wycofują z części postulatów, wojsko koronne znowu wkracza na Ukrainę. No i król myśli sobie, że teraz może sobie po prostu pozwolić na bardzo twardą linię wobec Szwecji. No i oczywiście rokowania przez to kończą się fiaskiem. Jacku, trzeba też chyba wspomnieć o tym, że Jan Kazimierz miał w zasadzie moralny obowiązek nawet stawiać takie trudne i mocne kwestie Szwecji, bo trzeba wspomnieć ważny aspekt. On był wazą z krwi i kości, natomiast jego oponentem był król Szwecji tylko z tego, że ożenił się z dziedziczną królową Szwecji. No właśnie, bo to wyjaśnijmy, że tak naprawdę w 1651 roku kończy się tak naprawdę dynastia Wazów w Szwecji. Dlatego, że Gustaw Adolf, który zginął w wojnie 300-letniej, ma tylko córkę Krystynę, która jest królową Szwecji, ale Krystyna nie ma dzieci, nie ma męża, jest podejrzewana w ogóle o to, że jest lesbijką. Jest oczywiście bardzo wykształconą i kulturalną kobietą, propagatorką nauki, sztuki, ale generalnie rzecz biorąc wiadomo już, że dzieci nie będzie mieć i że tu będzie po prostu koniec tej szwedzkiej linii Wazów. No i zostaje Polska, zostaje Jan Kazimierz i zostaje jego brat Albert jeszcze ciągle. I to są pretendenci do tronu szwedzkiego, którzy spokojnie mają prawo według ówczesnych praw dziedziczenia, no po prostu po to, żeby po ten tron sięgnąć. I dlatego Jan Kazimierz stawia takie żądanie. Niestety, kiedy zwołany zostaje drugi kongres w Lubece, to już jest końcówka 1652 roku po Batochu. I teraz tym razem Szwedzi widzą, że Rzeczpospolita jest złamana. To znaczy, że ponosimy straszną klęskę w walkach z kozakami. Sytuacja się trochę odmieniła. No właśnie sytuacja się trochę odmieniła, a Jan Kazimierz ciągle stawia po prostu te bardzo mocne żądania, nie chce ze swoich tytułów zrezygnować, więc Szwedzi sami na początku już tą komisję zrywają. Jedno jest pewne po tym, Szwecja wystąpi w łącznie tego konfliktu. Nie wiadomo jeszcze za bardzo po czyjej stronie. To czeka na rozwój wypadków tak naprawdę. Co się dzieje później, kiedy w 1654 roku abdykuje królowa szwedzka Krystyna? No zaczyna się robić trochę nerwowo, dlatego że po prostu królowa Krystyna na początku miała być w ogóle wydana za mąż za Karola Gustawa, palatuna Dwóch Mostów, swojego kuzyna, ale to małżeństwo nie doszło do skutku. W końcu ona abdykuje i przekazuje mu tron. I teraz mamy sytuację, kiedy na tronie właśnie w Sztokholmie zasiada człowiek, który nie jest z linii Wazów. Jan Kazimierz natychmiast wysyła poselstwo, protestuje. To jeszcze tylko bardziej sprawę zaognia. Czy już wtedy Szwecja zdecydowała się na wojnę z Polską? No i teraz pamiętamy, że mamy rok 54. Mamy na początku 54 roku teraz wejście Rosji do wojny o Ukrainę. Mamy ugodę Perejaspawską. I mamy cały szereg klęsk Rzeczypospolitej. Pada Smoleńsk,
W następnym roku mamy klęskę, zajęcie Wilna, mamy Szepielewicze, mamy Szkłów, gdzie niby jest zwycięstwo, ale takie połowiczne. I mamy też po prostu, pomimo, że po prostu też niepowodzenia kompletnie armii koronnej na Ukrainie. I Szwecja zdaje się, że wyczekuje, jak ten konflikt się potoczy. Kiedy widzi, że Rzeczpospolita przegrywa, no to decyduje się stanąć po stronie silniejszego, po prostu. Bezwzględnie, brutalnie, ale tak jest wiek XVII. Zresztą polityka dzisiaj też taka jest. Tylko. Ale to jeszcze nie koniec. Obrona słowa jest z Facebooka. Wydaje mi się, że chyba dopiero w tym momencie Jan Kazimierz zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Tak. I wysyła poselstwa kolejne. Między innymi wysyła w styczniu 1955 roku poselstwo Morsztyna, stolnika sandomierskiego. Już jest w stanie, jak sam oświadcza, jest w stanie po prostu dyskutować o tej swojej po prostu prawie do korony. Ale Szwedzi już to odrzucają. Już wtedy widać, że Szwedzi są zdecydowani na interwencję na początek 1955 roku. Później w lipcu przyjeżdża drugie poselstwo i Jan Kazimierz już w ogóle nie używa tytułatury króla Szwecji. No ale to nic nie daje. Dlatego, że nowy król, Karol X Gustaw, to jest bardzo też wojowniczy człowiek. Jego nazywali w XVII wieku rozbójnikiem Europy. Uczestniczy w wojnie 30-letniej, w bardzo wielu bitwach, w wojnach. No jest urodzonym żołnierzem takim, wychowanym w obozach, można by powiedzieć. I on postanawia w tym momencie już najechać Rzeczpospolitą, dobić ją, dokończyć i zagarnąć co się da, najlepiej zostać królem po prostu jeszcze Polski. Tę sprawę ostatecznie rozwiązać. I 19 lipca flota szwedzka wyrusza na południe. Wojska szwedzkie pod koniec lipca wkraczają do Wielkopolski, a z drugiej strony po prostu wkraczają na Litwę. Zaczyna się potop szwedzki, taki jaki znamy. To jest koniec pewnej próby odwrócenia przemierzy. Mi się wydaje osobiście, że gdyby Jan Kazimierz wcześniej zrezygnował z tego tytułu króla Szwecji, no to miałby teraz pole do jakichś negocjacji ze Szwecją. Natomiast ponieważ on się cały czas przed tym upierał, no ale znowuż upierał się, miał prawo do tego. A nie sądzisz, że tutaj już w tym momencie nie chodziło o przyczynę taką jak tytulatura, bardziej chodziło o ekonomię? Tak, oczywiście, Szwecja jest makłowie. Szwecja ma armię nieopłaconą, ma problemy finansowe gigantyczne. No i musi teraz sobie powetować to wszystko. Armia, która wiadomo jest głodna i nie dostaje żołdu, no to będzie trochę bardziej posłuszna i trochę bardziej karna, jak się naje i trochę złupi. Sam to rozumiesz nawet z rekonstrukcji historycznej. Bądź co bądź, dla biednej Szwecji Polska była krainą dostatku i dobrobytu. Jest to niesamowicie cenny, niesamowicie wielki łup, po prostu bogaty kraj, praktycznie bezbronny, Tak. zaatakowany jeszcze od tyłu. No to jest bicie noża w plecy, bo pamiętajmy, że kiedy Szwedzi wkraczają do Wielkopolski, no to nasza cała armia jest w walkach z kozakami, z Rosjanami. Armia litewska jest pobita, Wilno zdobyte, W zasadzie połowa Litwy zajęta. połowa Litwy zajęta, prawie aż po Bóg, Ukraina zajęta, też prawie po Lwów, więc totalna klęska. I sama szlachta w tym momencie też w Rzeczypospolitej zaczyna się już od Jana Kazimierza odwracać. Jan Kazimierz jest znienawidzony, nie cierpią go, nie lubią, no i będzie to miało swoje następstwa. No w każdym bądź razie nie udało mu się wtedy odwrócić tego potopu. No nie udało się, to był ten moment właśnie przełomowy, ten 54 rok, gdyby moim zdaniem po ustąpieniu Krystyny Jan Kazimierz natychmiast zrezygnował ze swoich pretensji do tronu szwedzkiego od razu i zaproponował już nowemu władcy wyprawę na Moskwę, wspólną po prostu, bo powiedziano, taka sytuacja jest, Moskwa też wam zagrozi, bo macie też, jeśli z nami wygra, to myślę, że Karol X Gustaw byłby być może w stanie. Miałby inny cel, nie miałby pretekstu w postaci tytulatury tej pretensjonalnej i być może była szansa na to, żeby Szwedzi z wrogów stali się sojusznikami. Tak, to prawda. No ale niestety tak się nie stało. Pozostaje tylko żałować, bo nas to kosztowało zniszczenie kompletne krajów. No więc tak, w lipcu 1655 roku mamy bardzo trudną sytuację. Pobite armie litewska i koronna
rozbite przez kozaków i Moskwę, cofają się na zachód. Natomiast obronę Wielkopolski podejmują piechota łanowa powołana z chłopstwa i pospolite ruszenie. I trzeba powiedzieć, że pod Ujściem, gdzie wojska polskie usypały kilka szańców, piechocie łanowej udaje się odeprzeć ogniem kilka szturmów szwedzkich. Natomiast pospolite ruszenie uznaje prawa króla szwedzkiego. Jak natomiast spisała się nasza jazda? No można powiedzieć, że się w ogóle nie spisała. Jazda została pobita sromotnie w bitwach pod Żarnowem i pod Wojniczem. I się okazało, że została pobita nie wcale przez jakichś muszkieterów szwedzkich, tam super wyszkolonych weteranów z wojny 30-letniej. Została pobita przez rajtalię szwedzką. Po prostu i zwyczajnie. Jazda polska wychodzi w pole, zwłaszcza oczywiście chorągwie kozackie, bo chorągwi husarskich jest mało. Ścierają się z rajtalią. No i tyle. Dostają skórę, dostają łomot, uciekają. Przegrywamy kolejne bitwy. Tragedia. Czy może to być wynik kryzysu dowodzenia, na który, no, trzeba powiedzieć, wielki wpływ miał batoh i wymordowanie, bestialskie wymordowanie jeńców, którymi była elita polskiego wojska, dowódców, między innymi artylerii, kawalerii, piechoty. Tak, no bez wątpienia. Pod Batochem wyrżnięto kwiat polskiej kadry dowódczej. Rotmistrzów, poruczników, namiestników, oficerów wojsk cudzoziemskich. No po prostu hekatomba. No później ta armia, którą otworzono po Batochu w 1954 roku, nie miała już takich zdolności bojowych. Nie miała takiego morale. Nie było tych dowódców, nie było takiego posłuchu. Co zatem stało się z królem? Jan Kazimierz wycofuje się z Warszawy, najpierw do Krakowa. W Krakowie chce się bronić, ale się okazuje, że jest to niemożliwe, więc wycofuje się na Śląsk. Cesarz go wcale miło nie przyjmuje. W Krakowie zostaje Czarniecki, który jakiś czas broni, później też kapituluje. No i koniec. No, cała zachodnia korona przyjmuje za protektora, za króla Karola Gustawa. Wschodnia część Rzeczpospolitej jest zawojowana przez Moskwę. No nie ma polskiej Litwy. Ukraina zajęta przez kozaków. Kozaków, tak, i Moskali. Którzy z kolei też pilnują kozaków tutaj, żeby też się nie... Jak zatem stało się, że Rzeczpospolita to wszystko przetrwała? Najciekawsze w tym wszystkim, że Rzeczpospolita po prostu nie mogła upaść. Dlatego, że jej kompletny upadek by się rozleciała, to oznaczało taką zmianę sił, że żaden z naszych sąsiadów nie był Na to gotowi. przyzwyczajony, na to gotowy. I najciekawsze, że w tym największym nieszczęściu naszymi największymi sojusznikami pozostali Tatarzy. Po prostu. Oni stwierdzili, że oni nie uznają tego, że tam sobie król Szwecji wszedł i nam zachodnią koronę zajął. A druga rzecz, że Moskwa, kiedy zobaczyła, że Szwecja zajmuje resztę korony polskiej, to się przeraziła i zawarła z nami układ też rozejm i nawet później zaatakowała Szwedów w Inflantach. A przy okazji też Tatarzy i Moskwa powstrzymali Chmielnickiego, żeby coś nie próbował tutaj jeszcze uderzać na Polskę. Także mieliśmy do czynienia z takim też, Rzeczpospolita nie upadła, bo nie można było naruszyć tego trwałego, jasnego układu sił. No też pewnie i dlatego Karol Gustaw chciał zostać królem Polski, no nie próbował. Myślał, że tą koronę utrzyma, próbował oficjalnie jakoś stworzyć jakieś państwo polsko-szwedzkie, no ale to się nie udało z przyczyn, o których zaraz powiemy. Kolejnym z powodów, czy w zasadzie przyczyn klęski Szwedów, to jest problem z opłaceniem armii. Bo trzeba powiedzieć, że to jest mit, że tylko Polacy mieli problem z utrzymaniem wojska. Przez cały XVII wiek cała Europa, z wyjątkiem bodajże chyba Holandii, miała problem z regularnym opłacaniem armii. A siłą rzeczy wiadomo, wojsko zaciężne, które nie dostaje żołdu, gwałci, pali i rabuje.
Król Szwecji próbował w jakiś sposób to powstrzymać, ale mu się to najwyraźniej nie udawało. Karol Gustaw wieszał i ścinał za rabunki. Nic to nie dało. Jego żołnierze rozpętali piekło. Rzucili się rabować szlachtę, mieszczan i zwykłych chłopów, którzy i tak byli bogatsi od zaciężnych żołnierzy. Często pomagali im w tym polscy i litewscy sprzedawczycy. Szwedzi wykorzystali konflikty wyznaniowe w Rzeczypospolitej. Często przyłączali się do nich protestanci, a przede wszystkim Arianie. Korzystając z poparcia najeźdźców, załatwiali własne porachunki. Przeliczyli się. Po potopie szwedzkim wygnano ich za to z Rzeczypospolitej. Powstanie przeciwko Szwedom wybuchło jeszcze w sierpniu 1655 roku. Za broń chwyciła szlachta i chłopi. Trzeba powiedzieć, że szwedzka armia okazała się dla Rzeczypospolitej dużo gorszą plagą niż późniejsza Armia Czerwona. Łupili wszystko, co się dało. Tak, wszystko. Szwecja była tak biednym krajem po prostu, że tutaj jakieś marmurowe nawet chrzilnice, jakieś elementy schodów, poręczy, wszystko co się dało po prostu to łupili, wyłamywali i zabierali. To nawet nie tylko Szwedzi, ale przede wszystkim oficerowie szwedzcy, arystokracja szwedzka, która mieszkała w jakichś kurdych chatach tak naprawdę w porównaniu z naszymi dworami i pałacami. Ale najgorsza rzecz, którą zrobili, to był fakt, że oni najechali taki rdzeń Rzeczypospolitej. Bo to my, co wszystko, jak mamy tę samą Wielką Rzeczypospolitą, i teraz sobie zrobimy z tego mapę podatkową, czyli mapę tak naprawdę z tego, jak duże były dochody państwowe z podatków z różnych regionów państwa polskiego. Nam wychodzą rzeczy w ogóle zadziwiające. A takie, że zachodnia korona, czyli tak naprawdę takie te tereny dzisiejszej Polski, które były najbardziej dotknięte oczywiście przez najazd szwedzki, to były tereny, które utrzymywały tą całą Rzeczpospolitą, że największe wpływy z podatków to było Mazowsze, Wielkopolska, Prusy Królewskie, to była Małopolska Zachodnia, no Rusz Czerwona jeszcze, to była taka bogata. Trzeba tutaj, Jacku, dodać, że to są te tereny, które wymieniłeś, to są tereny, które od 200 lat nie były dotknięte żadnym najazdem ani wojną. Tak, tam nie było żadnych wojen. No była taka, jakieś tam ruchawki, były różne czasami konfederacje, czasami jakieś rabunki, domowe takie tam sprawy polskie. Ale generalnie żadna obca armia tam nie wtargnęła tak, żeby po prostu palić, łupić, niszczyć i rabować. I Szwedzi byli pierwsi. To poniekąd też dla tej ludności przed Wielkopolski to też szok był, że przyszła obca armia, która po prostu tak się będzie zachowywać. I Szwedzi zniszczyli taki rdzeń gospodarczy Rzeczypospolitej. Po prostu spalili, zrujnowali. Różnica na przykład była taka, że jak była taka wioska sobie w Wielkopolsce, to ona miała Folusz, to ona miała ileś młynów, to ona miała tartak, to miała pasieki, młyny, no miała te wszystkie po prostu jakby takie po prostu elementy przemysłu ówczesnego, po prostu przetwórczego, rolniczego, których na przykład nie było na Ukrainie. I ona była parę razy więcej warta niż kilka wsi, niż cały Klucz na przykład gdzieś w okolicy jakiegoś Kijowa, czy Fastowa, czy Białej Cyrkwi. Przeciętny szlachcic Wielkopolski, trzeba powiedzieć szczerze, żył bardziej dostatnio niż niejeden magnat szwedzki. Tak, to prawda. No, wychodziłoby z tego, że no, skoro Szwedzi nie mieli za przeproszeniem w swoich pałacach, czy pseudopałacach, no schodów nawet porządnych, no to jaki tam był poziom. Ale też pamiętajmy, że Szwecja przypominała trochę w tym XVII wieku takie dzisiejsze reżimy totalitarne. No trochę taka Korea Północna. Nie do końca może to jest dobre porównanie, ale generalnie to było państwo, które strasznie wyciskało podatkowo swoich obywateli po prostu, bo tam były wysokie podatki, to są chyba nawet do tej pory, trochę to się nie zmieniło akurat. I generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę no, większa część jakby po prostu dochodu obywateli była zabierana, zagarniana przez państwo. Inaczej niż Rzeczpospolitej, gdzie państwo powiedzmy były słabe, no ale ludzie byli bogaci. No mieli stroje, rzędy, konie, uczty, przyprawy, pałace, dwory, wszystko. A jak pan miał, to i chłop też miał. I chłop polski, mimo że pańszczyznę odrabiał, był bogatszy od chłopa szwedzkiego. Do potopu szwedzkiego oczywiście. Bo później to już była ruina i upadek. Czy potopu można było uniknąć? Wszak cena za to zwycięstwo była niesamowicie krwawa.
No ta historiografia polska stara, oczywiście cała Jagiełło Mąż twierdziła, że gdyby Jan Kazimierz wcześniej zrezygnował z tytułu króla Szwecji, to by się dało ze Szwedami dogadać. Moim zdaniem niekoniecznie. Oczywiście taka decyzja jego no pewnie by ociepliła stosunki oczywiście, że łatwiej byłoby ze Szwedami negocjować. Ale pamiętajmy tak naprawdę, że Szwedzi z brutalnym wyrachowaniem politycznym przyjęli taktykę wyczekiwania. Kto w 1954 roku i 1955 w tych zmaganiach militarnych na terenach Rzeczypospolitej wygra? Gdybyśmy my wygrali, to pewnie by uderzyli na Moskwę. Ale ponieważ myśmy ponieśli straszne klęski, Batoch, potem dalej Grzwaniec, no takie rozmyte w ogóle nawet ani zwycięstwo, ani klęska. No cała seria klęsk, tak? No i potem dokładnie kolejne klęski polityczne, no, wmieszanie się Rosji do przejęcia władzy nad Ukrainą, klęski na Litwie, klęski tutaj na Ukrainie. Ostatnia przecież bitwa pod Gródkiem we wrześniu jagiellońskim, po prostu gdzie Armia Królewska została podbita już prawie pod Lwowem, sprawiły, że Szwecja stwierdziła, że po prostu i zwyczajnie dobije słabszego. No bo taka wtedy była polityka. Brutalna, bezwzględna, można powiedzieć straszna, no ale tak te państwa europejskie działały. Jak to się w zasadzie stało, że po tej całej serii tych wszystkich klęsk, po tym potopie, ta Rzeczpospolita mimo wszystko jednak przetrwała? Ja powiem tak, to wygląda jak cud, ale to nie był cud. Dlatego się okazało, że Szwecja nie ma warunków, nie ma możliwości, żeby tak dobrze zaludniony i tak bogaty kawał kraju utrzymać przy sobie. Ona była w stanie tą zachodnią koronę polską złupić strasznie, spalić, zniszczyć, no ale nie była w stanie opanować tej szlachty. Jak szlachta się już zbuntowała, jak się zawściekła na Szwedów, no to się okazywało, że co kilka kilometrów jest dwór, a w nim jest szlachcic z 2 pocztowymi, 4 pachołkami zbrojonymi i oni owszem, w polu na tych muszkieterów szwedzkich nie wyjdą, ale wojnę podjazdową zresztą prowadzić to Szwedzi nie dadzą sobie rady. No i tak to wyglądało. No Szwedzi przecież wygrali wszystkie bitwy. Łącznie z Wielką Bitwą pod Warszawą w 1656 roku. No i co z tego? Nic im to nie dało. I się okazywało tak naprawdę, że kiedy nie mają wystarczającej liczby wojska, żeby ten kraj zalać tym wojskiem, żeby zdusić wszelki opór, no to koniec. I Szwed dupa, kiedy ludzi kupa. Wygrywali bitwy, ale przegrali ostatecznie wojnę. Tak, dokładnie. I to są częste przypadki. Wiele państw tak skończyło. Naprawdę też jest jakimś aż zadziwiającym, jakimś, no wręcz cudem, bo tak, w 1954 roku i 1955 no, totalna klęska Rzeczypospolitej. Moskwa zajmuje pół kraju, Szwedzi uderzają od zachodu, wszystko zajmują, a w 5 lat później, w roku 1660, Rzeczpospolita jest wolna, Szwecja została, że tak powiem, odparta. Jeszcze posłaliśmy korpus posiłkowy do Danii, żeby Danii wspomóc w wojnie ze Szwecją. Zawieramy pokój w Oliwie. No może nie tak korzystny jak poprzednie rozejmy, ale jednak no, zostaje zachowana suwerenność państwa polsko-litewskiego. Moskwa zostaje odparta na wschód. No i to jednak ta Rzeczpospolita się przebudziła. Jacek, bo to jest chyba nasz fenomen, nas Polaków, że im więcej nas próbują uciemiężyć i zniszczyć i stłamsić, tym bardziej się odbijamy, odradzamy. Chyba to jest wynik tego, że Polak, kiedy ma wroga zewnętrznego, potrafi się zjednoczyć, stanąć jeden przy drugim i wznieść się na wyżyny i pominąć jakoś, czy zupełnie nie patrzeć na prywatę, na własny interes. To jest chyba nasz fenomen, po prostu jako narodu. Tak, to prawda, że w chwili naprawdę ostatecznego zagrożenia to się potrafimy zjednoczyć. No i chyba za tą cechę Polaków się po prostu napijmy. Dziękujemy za uwagę.